Cezary Graf, dzień dobry. Znajdujemy się w Stambule. Gdyby cały świat był jednym państwem, Stambuł byłby jego stolicą. Takie spostrzeżenia miał swego czasu Napoleon Bonaparte. Czy byłby, czy nie byłby, na pewno jest interesujący, na pewno jest wielki, na pewno jest trudny do poznania w całości. Mamy tutaj 39 dzielnic, z czego w każdej z dzielnicy mieszka 200, 300, 400, największych 700 tysięcy ludzi. Czyli wielkość średniego bądź nawet dużego polskiego miasta w jednej dzielnicy. I my w takiej dzielnicy jesteśmy. To jest Kadikoy, dzielnica 400-tysięczna, dzielnica zeuropeizowana, chociaż po stronie azjatyckiej, dzielnica zabawowa, dzielnica z alkoholem, dzielnica interesująca. Nie do końca do mieszkania czy do inwestowania w nieruchomości, natomiast ciekawa, aby przyjechać zwiedzić, pobawić się. Jest to też miejsce, siedziba Fenerbahce Stambuł, jednego z trzech klubów wielkiej trójki piłkarskiej Stambułu, czyli Fenerbahce, Galatasaray, Beşiktaş Stambuł. Interesujące miejsce orientalne, zapraszam dalej. Oczywiście w Kadikoy można próbować kupić coś, natomiast są to pojedyncze nieruchomości na rynku wtórnym od specyficznych sprzedawców. Tu sprzedawcy są inni, inaczej wygląda handel, szczególnie dużymi rzeczami. Najsensowniejsze jest kupowanie bezpośrednio od dewelopera. Znana jest cena, znane są warunki od dużego dewelopera. Znana jest sytuacja. Jakiś kocur się tu parzy. Stambuł jest miastem kotów i one się rozmnażają dniami i nocami. Kadikoy jest ciekawym miejscem orientalnym, pełnym życia. Jesteśmy w godzinach wczesno-popołudniowych. Wygląda to żwawo. Są dwie Turcje, które koegzystują ze sobą. Turcja konserwatywna i Turcja liberalna, Turcja starsza i Turcja młodsza. Za mną meczet w dzielnicy Maltepe. Maltepe to jedna z 39 dzielnic w Stambule. Kolejne 500 000 ludzi, kolejne miasto w mieście, kolejna tętniąca życiem okolica. Maltepe, podobnie jak Kartal, podobnie jak Umranie, są interesujące, jeśli chodzi o nieruchomości, do zakupu, do inwestycji. Maltepe to dzielnica oczywiście po azjatyckiej stronie, która oddzieliła się od dzielnicy Kartal w 1992 roku. Maltepe w miejscu, w którym się znajdujemy, czyli w centrum życia Maltepe, miejsce wypełnione sklepami, restauracjami, życiem, miejsce tłoczne. Natomiast Maltepe to także osiedla nieruchomościowe z ofertą nieruchomościową od deweloperów z pierwszej ręki, z mieszkaniami w standardzie takim do objęcia, czyli wystarczy wstawić meble. Znajdujemy się w centrum kompleksu, który dzisiaj odwiedzimy pod kątem nieruchomości w Turcji, nieruchomości paszportowych. Za mną średni z trzech budynków, budynek typowo mieszkalny, wszystkie piętra są mieszkalne. Tutaj budynek najniższy, budynek z biurami i budynek najwyższy, który odwiedzimy, budynek wypełniony częściowo mieszkaniami, częściowo biurami, przyczepione do tego centrum handlowe z masą pubów, restauracyjek, i oczywiście sklepów różnych marek zachodnich, ale także azjatyckich. Znajdujemy się w lobby, jednym z trzech lobby wejść do budynku. Jest to zrobione po turecku, jest to zrobione orientalnie. Życie się toczy, jest to ciekawe, jest to inne. Zapraszam do budynku na górę. A ze mną Levent, partner z firmy pośredniczącej w obrocie nieruchomościami i w obsłudze. Tutaj jesteśmy na klatce kompleksu, o którym dzisiaj mówimy. Zapraszam dalej. To jest jedno z większych mieszkań, większych apartamentów dostępnych w tym kompleksie. Jest tak jak pozostałe wykończone, jest od dużego sprzedawcy, jest gotowe do wynajęcia. Można umeblowanie przenieść na najemcę. Czynsz w euro, w dolarze, najemca najlepiej zagraniczny. Za oknem, tak jak w każdym z tych apartamentów, w większości
centrum finansowe Atashier powstające. Kolejne 70 000 ludzi przyjedzie do pracy. Część z nich to będą ekspaci, część z nich będzie płaciła w euro, w dolarze. Mieszkanie w zupełności wystarcza na paszport. Jest jasne, nie jest bardzo orientalnie zrobione, jest minimalistycznie po europejsku wykonane. Uważam, że to jest plus, uważam, że to się spokojnie wynajmie. Proszę zobaczyć, jak wygląda Atashier za oknem. To studio ma około 30 metrów. Potrzeba 2 takich studio, żeby aplikować o paszport. Można sobie kupić jedno, zobaczyć jak działa, potem drugie, następnie aplikować. Można kupić od razu 2 i aplikować. Po kilku miesiącach jest paszport turecki. Ma to sens majątkowy. W ramach zmieniających się okoliczności socjologicznych w Turcji takie niewielkie mieszkania przyklejone do mordorów, do centrów biurowych mają sens majątkowy. Są tu ekspaci, studio jest wykończone i jest gotowe do objęcia majątkowego, do aplikacji dla paszportu. Turecka kawa zawsze mile widziana, szczególnie na siłowni na 48 piętrze, w kompleksie, który dzisiaj gościmy. Jest to użyteczne. Kilkanaście pięter nad nami, 47 pod nami. Fajnie jest mieć siłownię, no tu jest akurat recepcja jej, w miejscu takim jak to. Uważam, że jest to ciekawe udogodnienie dla kogoś, kto chciałby tutaj zacząć żyć, bądź dla najemcy, który chętnie zapłaci więcej euro, bądź więcej dolarów, bądź więcej lir za możliwość wynajmowania tutaj. To jest taka złota 44 azjatyckiej części Stambułu, centrum finansowego. Ciekawe miejsce. Znajdujemy się teraz w pasażu handlowym dzielnicy Üsküdar, dzielnicy specyficznej Stambułu. Można tu kupić głównie żywność, ale także inne rzeczy, z wyjątkiem oczywiście alkoholu. To jest ta stara Turcja, ta konserwatywna Turcja, ta Turcja, która w momencie, kiedy wejdziesz do jednego ze sklepów z jednej albo z drugiej strony, no, będzie Ci zaoferowane dużo dóbr, szybko, niezależnie w jakim języku mówisz, możesz mówić po aztecku, będziesz obsłużony szybko, niekiedy należycie, także no, trzeba oczywiście pytać, ne kadar, ile kosztuje. Popijając sok z kapusty, próbuję zakupić smakołyki na bazarze w Üsküdar. Ne kadar? 40 lira. Ne kadar? 40 lira. 30. 40. 30. Kurtarmaz 40 lira. To tutaj możecie zaobserwować obrazek pod tytułem 50 mężczyzn w wieku 20 kilku lat oglądających mecz, na przykład ostatni mecz pomiędzy Galatasaray a Barceloną bez kropelki alkoholu. Tak to tutaj wygląda. Jest to też nie do końca miejsce inwestycyjne czy do życia dla osoby z Polski, natomiast jest bardzo ciekawe do odwiedzenia. Trzeba je zobaczyć, jest interesujące. Bosfor, przez który przepływają codziennie towary w tę stronę, jest pokonywany także w tę stronę, ze strony azjatyckiej na europejską, przez mieszkańców, którzy chcą się dostać z jednej na drugą stronę. Oprócz tunelu podziemnego, zwykłego mostu oraz tunelu metro, jest to ciekawy, niektórzy uważają, że terapeutyczny sposób pokonywania drogi ze strony azjatyckiej na stronę europejską. Po stronie europejskiej, bardziej rozwiniętej, żyje 10 milionów ludzi. Po stronie azjatyckiej żyje 5 milionów ludzi. 5 milionów to jest wciąż więcej niż w Katowicach i miastach przyległych. To jest wciąż więcej niż w Warszawie, miasteczkach przyległych. To jest potężna skala. Oficjalnie w Turcji raportuje się 20–30% inflacji. Nieoficjalnie jest to bliżej 100%. Natomiast dla osób zarabiających bądź przechowujących aktywa w dolarze
czy też w euro, tej inflacji praktycznie nie ma. To znaczy jest, ale taka jak na zachodzie, ponieważ różnica kursowa niweluje ją. Tak jak 12 lat temu mniej więcej 1 lira to była 1 złotówka, to oscylowało w okolicach parytetu. Obecnie trzeba zapłacić 3, niekiedy więcej liry za 1 złotówkę. Przez dekadę rozjechał się kurs w ten sposób. To dużo zmienia. Turcja jest od 2016 roku w kryzysie, trwa to już 6 lat. U nas kryzys zaczyna się, rozkręca się. Majątkowo lepiej myśleć o miejscu, które jest oćwiczone kryzysem i nie rozpadło się, natomiast ten kryzys trwa już od kilku lat, od miejsca, które dopiero zaczyna swój kryzys. Oćwiczenie, wymęczenie kryzysem Turcji sprawia, że jest to atrakcyjnie majątkowo miejsce. Alternatywa znajdująca się w Umranie, dzielnicy sąsiadującej z Ataşehir. Budynek strzelisty, wysoki, zawierający kosmetyczki, fryzjerów, kawiarnię, kwiaciarnię, myjnię samochodową i Carrefoura, otoczone dodatkowo biznesami potrzebnymi do życia. Mieszkania bezpośrednio od dewelopera z dobrym widokiem na Stambuł, wysoko umiejscowione w programie paszportowym. Zapraszam do budynku. Znajdujemy się właśnie w biurze dewelopera dużego, dewelopera znanego w Stambule, znanego w Turcji. Zakup bezpośrednio od dewelopera, a biuro sprzedaży znajduje się w budynku, ma swoje ogromne zalety. Oferta w miejscu alternatywnym do kompleksu, w którym byliśmy poprzednio, w budynku 43-piętrowym, pełnym życia z dodatkowymi udogodnieniami. Wykończone kuchnia, podłogi, wystarczy wstawić meble bezpośrednio od dewelopera. Pełna cena jest ujawniona na akcie notarialnym, więc bardzo odpowiednie w programie paszportowym. Ten budynek także ma siłownię, także ma fitness klub i to jest fajne udogodnienie w ramach budynku. Czasami mawiają, że jak masz coś za blisko, to nie korzystasz, ale to tak naprawdę jest kwestia motywacji. Jeżeli chcesz ćwiczyć, będziesz ćwiczył. Jeżeli nie chcesz ćwiczyć, nie będziesz ćwiczył. Oprócz siłowni jest też mały, kameralny fight club z widokiem na azjatycką część Stambułu z 27 piętra. To jest ciekawe miejsce. Także w budynku znajduje się basen, prywatny basen na 27 piętrze z widokiem na Stambuł. Kolejne ciekawe miejsce w tym budynku, sala konferencyjna. Jako mieszkaniec masz kilka godzin dostępu gratis, potem musisz płacić z 50% zniżką jako mieszkaniec, więc wychodzi jakieś 100 zł za godzinę. Znajdujemy się w mieszkaniu w stanie deweloperskim na 37 piętrze w naszym ciekawym budynku w Umranie. To jest mieszkanie 60-kilkumetrowe. Tutaj też jest mieszkanie 60-kilkumetrowe. Może być jako 130-metrowe, może być oddzielnie po 60 kilka metrów. Ono jest w stanie deweloperskim do wyciągnięcia od początku. W wersji dużej mamy na 3 strony świata 37 piętro, Stambuł. W prywatnych sprawach majątkowych zapraszam do kontaktu przez e-mail na info@cezarygraf.pl. Zapraszam także do przedsprzedaży 50 apetycznych firm chińskich. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.